Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Będziemy sobie dzisiaj grać w grę, która się nazywa Final Fantasy IX. I jest to początek gry w zasadzie chyba. Tak, początek gry. Wybieramy imię naszego bohatera. Tu już pominięte jest intro z gry. Tylko jest, bo już wcześniej zagrałem sobie chwilę. Tyle, żeby zrobić save'a. Można tu chyba robić tak samo te triki czy nie można? Zastanawiam się, czy można robić te triki tak jak w 7, że można przyspieszyć rozgrywkę, czy nie. Ale możliwe, że się w tej części tak nie da zrobić. Co jest? Ale to się trochę czasu ładowało. Final Fantasy IX to jest w zasadzie gra, w którą praktycznie nie grałem nigdy. To może kiedyś z raz, ale tego gościa się tu nie da pokonać, bo to jest tak chyba... Chociaż sam już nie wiem. No szczerze mówiąc, niewiele wiem o tej grze, bo w nią za bardzo nie grałem. Bo jak ona bardzo późno wyszła, jak ona była, to już w zasadzie nie grałem praktycznie wtedy na PSX-ie. Także ta gra nie jest mi znana za bardzo. Nie wiem, o co tu chodzi fabularnie. Ale przynajmniej można zobaczyć, jak ona się prezentuje na Switchu. A prezentuje się, powiem szczerze, nie za bardzo. Nie za pięknie, że tak powiem. Jak się przyjrzymy tutaj tym wszystkim teksturom mapy, no to one wyglądają bardzo, bardzo ubogo. Mają bardzo niską rozdzielczość, są mocno rozmyte. Oczywiście stricte tak do pokazywania o co i jak, to za dużo tutaj nie ma. Jak to w grach RPG przegadany. Ale chodzi raczej w tym filmie o pokazanie grafiki, jak ta gra wygląda. Nie czytam nawet teraz dialogów, przeklikuję to wszystko szybko. Chyba nawet nie tak wybrałem, co trzeba. Czyli musiałem wybrać obie opcje dialogowe. No tak to jest, jak się szybko wszystko chce zrobić. No i tutaj mamy filmik na engine gry, który wygląda no bardzo, bardzo słabo. Jak tutaj jest ten bohater, który będziemy grać, on wygląda spoko, ma dobrą ostrość, ale jak się przyjrzymy tym teksturom, to one wyglądają bardzo blado. Naprawdę nie postarali się, żeby to w jakiśkolwiek sposób poprawić. Jakbym to włączył na telewizorze, to bym chyba padł po prostu. Także przyglądam się tak z bliska właśnie. Twarz przybliżam maksymalnie do ekranu Switcha. No to właśnie nasz tutaj protagonista i w ogóle postacie są obiektami jakby 3D, one wyglądają fajnie, mają dużą ostrość, widać, że rozdzielczość na postaciach jest no, poprawiona zdecydowanie, to nie jest rozdzielczość, jaką pamiętamy z PSX-a, ale niestety rozdzielczość tekstur
czyli całego tego świata, bo wiadomo, że też w tych starych finalach świat to jest płaska bitmapa, po której się poruszamy. No to tutaj wygląda niestety słabiutko, naprawdę słabiutko. Nie wiem, czy nawet nie gorzej niż w Final Fantasy VII. O, podejdę właśnie do ekranu. Teraz możecie się dobrze przyjrzeć bohaterowi. Widać, że on jest ostry. Nie ma tam jakichś rozmyć na nim, ale jak to, co spojrzycie za nim, no to już wygląda niestety bardzo blado. W trybie handheld to oczywiście można grać. No nie jest to komfort ani żaden luksus. No teraz to wygląda jak strasznie. Nawet jak patrzę na kamerę, to może tak bardzo tego nie widać, ale na ekranie OLEDa no to naprawdę wszystko jest strasznie rozmyte. Strasznie niską rozdzielczość mają te mapy. Szkoda, że właśnie poprawili postacie, a nie poprawili map, żeby mogły lepiej wyglądać. Dobra. Tutaj trzeba oczywiście coś tam zrobić. Nie wiem co, nie grałem w to za bardzo, powiem szczerze. Jest to jedna z nielicznych części, w którą na dobrą sprawę nie grałem. To jest jakiś sklepik. Nie będę teraz się tutaj wdawał w dyskusję. Patrzmy jeszcze sobie przez chwilę, jak to wszystko wygląda. No, oczywiście paski są, bo to jest 4x3. Ale przynajmniej jest o tyle dobrze, że nie ma paska tak jak w finalu 7 na górze i na dole. Tylko że jest do samej krawędzi ekranu. To jest chociaż tyle na plus. Tutaj w tym takim pomieszczeniu, gdzie teraz wszedłem, no to te tekstury tego pomieszczenia wyglądają o ciupinkę lepiej niż na mapie. Ale tutaj no to już niestety tragedia. Naprawdę słabo. A tutaj w lewo jak pójdziemy. A, to chyba coś trzeba było z drabiną zrobić, to pamiętam. Pamiętam, że gdzieś tu się brało drabinę, żeby gdzieś tam, a może to nie było tu, ale był taki motyw zaraz gdzieś na początku gry, że trzeba było wziąć drabinę i no teraz jesteśmy na jakimś pomoście. No to wiadomo, RPG tutaj trzeba na spokojnie przysiąść, a nie tak na łapu-capu. Trzeba wszystko pozwiedzać, ze wszystkimi pogadać. Wtedy można sobie iść do przodu, bo tak to niestety się nie da. Ten dzwon, taki płaska teksturka, gibiący się. Nie wiem, czy musiałem to zrobić, czy nie. Jestem jeszcze zielony w tej grze. Więc tak się prezentuje Final Fantasy IX na Switcha. Postacie bardzo fajnie wyglądają, mają wysoką rozdzielczość, ale mapa, znaczy w ogóle cały świat, tekstury świata niestety mają bardzo niską rozdzielczość, są rozmyte. No ale ekrany walki, tak jak tam było na początku, przez moment widać, wyglądają spoko. Więc ogólnie na pewno da się grać. Gra jest uważana za bardzo dobrą, więc myślę, że nie trzeba jej od razu przekreślać i na pewno można fajnie sobie nią pograć. Dziękuję za uwagę i cześć.